W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o tajnym samouczku przygotowanym przez Secret Network. Wspomnimy o komentarzu Sky odnośnie skażenia Odry oraz powiemy o aktualizacji Coinbase, która umożliwia połączenie swojego portfela z aplikacjami Solana. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Dzisiaj o godzinie 19 czasu polskiego odbędzie się AMA dotyczące Arbitrum Nova, rozwiązania AnyTrust oraz DAC. Gospodarzem tego AMA będzie QuickNote. Sky porusza temat monitorowania niepożądanych substancji w wodach. Wpis na Twitterze Sky nawiązuje do skażenia Odry. Zespół Sky stwierdza, że gdyby w rzece zainstalowano czujniki rejestrujące dane na blockchainie, zarządcy wody mogliby natychmiast wykryć niepożądane substancje. Zaletami takiego rozwiązania byłaby przejrzystość takich informacji, wykonywanie wszystkich transakcji, co pozwoliłoby na uniknięcie pominięcia jakiegoś pomiaru oraz brak możliwości manipulowania danymi. Astar osiągnęło 5 milionów transakcji. Astar dziękuję 400 000 posiadaczy swoich tokenów. Społeczność wybrała Astar jako swój dom w ekosystemie Polkadot. Astar cały czas zachęca do wsparcia ich projektu i zapowiada dalszą budowę przyszłości multichain. Secret Network przygotowało tajny samouczek dla swoich użytkowników. Podczas tego samouczka Secret Network pokazało, w jaki sposób należy używać popularnego DEX Siena Swap w celu stworzenia kluczy podglądu. Link do tego materiału zostawiamy w opisie filmu. Jakiś czas temu informowaliśmy Was o konkursie, w którym były do wygrania bilety na wydarzenie ETH Warsaw. Synapse wskazało zwycięzców. Niki osób, które otrzymają bilety, możecie zobaczyć aktualnie na swoich ekranach. Synapse gratuluje zwycięzcom i prosi o sprawdzenie skrzynki odbiorczej. VeChain stwierdza, że uwierzytelnianie danych jest potężnym narzędziem, łącząc najróżniejsze usługi z technologią VeChain. Innowacyjne firmy takie jak DigiCard Key Services pomagają zabezpieczyć światową gospodarkę przed oszustwami, jednocześnie zwiększając przejrzystość i wydajność swojej działalności. LimeWire wprowadza aktualizację dla kolekcjonerów NFT. LimeWire ułatwiło przesyłanie tokenów NFT przez Wallet Connect i MetaMaska. Aktualizacja dotyczy wszystkich muzycznych NFT na Algorand oraz LimeWire Originals na sieci Ethereum. Jedna z najszybciej rozwijających się firm blockchain, Ava Labs, szuka nowych pracowników. Pełną listę aktualnych ofert pracy znajdziecie w opisie filmu. Coinbase umożliwia połączenie swojego portfela z aplikacjami Solana. Coinbase zapowiada, że jest to odpowiedni czas, aby poznać ekosystem DeFi, gry i narzędzia zbudowane na Solanie dzięki rozszerzeniu Coinbase Wallet. Pewnie każdy z Was miał do czynienia z krzyżówkami, ale czy kiedykolwiek udało Wam się uzyskać nagrodę za rozwiązanie krzyżówki? Binance otwiera konkurs, który umożliwia Wam zdobycie nagrody. Myślimy, że nagroda o wysokości do 3000 BUSD w zamian za rozwiązanie krzyżówki to uczciwa stawka. Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy Wam powodzenia. Dash zwraca się do właścicieli małych i dużych firm. Dash zachęca właścicieli do przejęcia kontroli nad płatnościami swoich przedsiębiorstw, co może przełożyć się na pozyskanie nowej generacji klientów. Współpraca z Dash może pomóc zwiększyć przychody i wydajność w swojej firmie. Implementacja nowych rozwiązań pomoże zakończyć raz na zawsze kwestię obciążeń zwrotnych. Sprzedaż będzie rozliczana w ciągu sekundy. Binance będzie wspierać modernizację sieci Fetch.ai. Aplikacja Secret Network Ledger jest już oficjalnie dostępna. Co prawda wspomniana aplikacja od jakiegoś czasu była dostępna, lecz miała status eksperymentalny. Dzisiaj Secret Network wprowadził już wersję publiczną. Oznacza to, że zespół Ledger przeprowadził audyt i nie znalazł żadnych nieprawidłowości. Moonbeam obsługuje teraz dokumentację dla Foundry, środowiska programistycznego Ethereum, które pomaga programistom kompilować projekty, wdrażać kontrakty i wchodzić w interakcję z blockchainami z poziomu wiersza poleceń w witrynie dokumentacji Moonbeam. Foundry jest napisane w kodzie Rust i może bezpośrednio wchodzić w interakcję z interfejsem API Moonbeam Ethereum i być wykorzystywane do wdrażania inteligentnych kontraktów Solidity w Moonbeam. Nowa funkcja ponownego wystawiania HIP 336 Token Allowance jest teraz dostępna w HashAXA. Wprowadzona funkcja umożliwia zmianę headera NFT bez konieczności depozytu. Oznacza to, że ponownie wystawione transakcje NFT mogą pozostać w Twoim portfelu do momentu sprzedaży.
Falcon Wallet ogłasza nadchodzącą integrację z StakeEasy. StakeEasy jest rozwiązaniem zapewniającym ochronę prywatności i możliwość stakingu. Zespół Flow uruchamia warsztaty z serii Build on Flow. Jest to okazja, aby rozpocząć swoją podróż w świecie Flowverse i poznać podstawy technologiczne bezpośrednio od zespołu programistów Flow. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak używać Flow CLA do programowania oraz nauczą się, w jaki sposób utworzyć konto testowe na Flow oraz wyślą transakcję, aby podpisać Flow Yearbook. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają NFT potwierdzające ich udział. Guarda stwierdza, że VeChain jest pionierską siecią Proof of Authority. VeChain jest znany z tego, że zajmuje się rozwiązaniem problemów w świecie rzeczywistym. Guarda to bezpieczny wieloplatformowy portfel do przechowywania i zarządzania tokenami WET z pełną własnością kluczy prywatnych. Immunebytes ogłasza swoje strategiczne partnerstwo z Bitmart.exchange, czyli jedną z najbardziej zaufanych giełd na świecie. Immunebytes zachęca do wymiany kryptowalut na Bitmart. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!